Hej, kochani! Witajcie w kolejnym odcinku Kundel Podcastu. Dzisiaj zaczniemy trochę inaczej niż zwykle, bo zanim przejdziemy do tematu, chcemy powiedzieć Wam jedną ważną rzecz. Pewnie część z Was już zauważyła, że w naszych odcinkach pojawiła się sztuczna inteligencja. I tak, korzystamy z niej. Ale chcemy, żeby to wybrzmiało bardzo jasno. To nie jest zastępstwo, to jest pomoc. Bo jak wiecie, fundacja, gabinet weterynaryjny, zwierzęta, codzienność – to wszystko pochłania ogrom czasu. A my bardzo chcemy być tu dla Was dalej. Tworzyć, opowiadać, dzielić się tym światem. I właśnie dlatego sięgamy po narzędzia, które nam w tym pomagają. Ale teraz najważniejsze pytanie. Do Was. Powiedzcie nam szczerze, czy taka forma jest dla Was w porządku? Czy dobrze się Wam tego słucha? Czy czujecie, że to nadal jesteśmy my? A może wolicie starsze odcinki? Bardziej surowe, mniej dopracowane, ale w 100% po staremu. Napiszcie nam. Naprawdę jesteśmy tego bardzo ciekawi. Dobrze, to teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Dzisiaj spróbujemy zrobić coś, co może być dla Was zaskakujące. Bo spróbujemy spojrzeć na ludzi oczami psów. Tak, dobrze słyszycie. Czyli przez chwilę to nie my będziemy oceniać psy, tylko psy będą oceniać nas. I powiem Wam coś szczerze. Nie zawsze wychodzimy z tego dobrze. Bo psy obserwują nas codziennie. Patrzą, słuchają, wyczuwają emocje i widzą rzeczy, których my często nawet nie zauważamy. Nasze nawyki, nasze dziwne przyzwyczajenia, nasze małe sprzeczności. I czasem naprawdę muszą się zastanawiać, co oni właściwie robią. Bo z punktu widzenia psa świat jest dużo prostszy. Jest jedzenie, jest spacer, jest człowiek. I to naprawdę wystarcza. A my? My potrafimy skomplikować nawet wyjście z domu. I właśnie o tym będzie dzisiaj. O tych wszystkich sytuacjach, w których psy patrzą na nas i naprawdę nie wiedzą, co się dzieje. I wiecie co? Myślę, że w tej historii trochę się w sobie odnajdziecie, a trochę może spojrzycie na siebie inaczej. Zaczniemy od czegoś, co zna absolutnie każdy pies i każdy człowiek, ale tylko jedna strona rozumie, co tam się naprawdę dzieje. Czyli rozmowy z psem. No dobrze, zacznijmy od czegoś, co zna absolutnie każdy pies i prawie każdy człowiek, ale tylko jedna strona rozumie, co się tam naprawdę dzieje. Czyli rozmowy z psem. Bo to jest, powiedzmy sobie szczerze, zjawisko fascynujące. Człowiek patrzy na psa i mówi: kto jest grzecznym pieskiem? No kto? No kto? I w tym momencie pies jeszcze nic nie powiedział, ale człowiek już odpowiada: ja jestem najlepszym pieskiem na świecie. I my wtedy siedzimy, patrzymy i naprawdę próbujemy zrozumieć, czy właśnie odbyła się rozmowa, czy monolog. Bo z naszej perspektywy wygląda to tak, jakbyście prowadzili dialog z samymi sobą. I to jeszcze w 2 rolach. A najlepsze jest to, że robicie to z pełnym zaangażowaniem. Zmiana tonu głosu, emocje, pauzy, cały teatr. A pies? Pies w tym czasie myśli: przepraszam, czy ktoś wspomniał o jedzeniu? Albo klasyka: chcesz iść na spacer? I zanim pies zdąży nawet mrugnąć, już słyszy odpowiedź: tak, bardzo chcę iść na spacer. I wtedy pies patrzy na człowieka i zastanawia się: to po co było pytanie? Ale dobrze, to jeszcze nic. Bo są ludzie, którzy prowadzą całe rozmowy, pełne rozmowy, z argumentami, z emocjami, z dyskusją. Nie, nie możesz teraz iść na spacer. Ale ja chcę. Nie, teraz nie. Ale proszę. I pies siedzi obok i naprawdę nie wie, czy to jeszcze jest życie, czy już teatr. Ale powiem Wam coś ważnego. My, psy, wcale się z tego nie śmiejemy. No, może trochę.
Ale tak naprawdę my to lubimy, bo to znaczy jedno, że jesteśmy dla was ważni, że chcecie z nami rozmawiać, nawet jeśli większość tej rozmowy prowadzicie sami. I wiecie co? To jest w tym wszystkim naprawdę piękne. Bo człowiek mówi, wychodzimy za 5 minut. I wtedy dzieją się rzeczy. Bo człowiek mówi, wychodzimy za 5 minut. I w tym momencie pies wstaje, podchodzi do drzwi, jest gotowy. Psychicznie, fizycznie, emocjonalnie. To jest moment, na który czekał całe życie. Spacer. Ale wtedy zaczyna się coś, czego żaden pies nie jest w stanie zrozumieć. Bo mija 5 minut, potem 10, potem 20, a człowiek chodzi, podnosi rzeczy, odkłada rzeczy. Wraca po coś, co już miał w ręce. Zatrzymuje się, patrzy, zapomina, po co tam przyszedł i zaczyna od nowa. A pies? Pies stoi przy drzwiach i zaczyna mieć poważne wątpliwości. Czy ja coś źle zrozumiałem? Bo dla psa wychodzimy za 5 minut oznacza dokładnie to. 5 minut, nie 27, nie zaraz. I to jest moment, w którym pies zaczyna patrzeć na człowieka jak na bardzo dziwne stworzenie. Bo z jego perspektywy wygląda to tak, jakbyście nie wiedzieli, co robicie. A najciekawsze jest to, że w pewnym momencie pies zaczyna się zastanawiać, czy spacer w ogóle istnieje. Czy to nie jest mit, legenda, coś, o czym się mówi, ale nikt tego nie widział. A potem nagle, dobra, chodź. I wszystko wraca do normy. Świat znów ma sens. Ale powiem wam coś jeszcze. Dla psa to nie jest tylko spacer. To wydarzenie dnia, przygoda, zapachy, ślady, historie zapisane na trawie, cały świat. I może warto o tym pamiętać, że dla was to tylko wyjście na chwilę, a dla psa to najważniejszy moment dnia. Ale dobrze, bo są rzeczy, które potrafią zaskoczyć nawet psa. Zabawki. Zabawka, nowa, piszcząca, miękka. Człowiek daje ją psu i patrzy z uśmiechem, z taką nadzieją, że wszystko pójdzie dobrze. I przez pierwsze 2 sekundy jest idealnie. Pies bierze ją delikatnie, ogląda, analizuje, a potem zabawka piszczy. I w tym momencie coś się zmienia, bo dla człowieka to jest dźwięk, a dla psa to jest sygnał, komunikat, wyzwanie. I od tej chwili to już nie jest zabawka, to jest misja. Pies robi dokładnie to, do czego został stworzony. Szarpie, gryzie, potrząsa i próbuje dostać się do środka. A człowiek w tym czasie delikatnie, nie niszcz, zostaw. I pies patrzy naprawdę zdziwiony, bo próbuje zrozumieć, gdzie tu jest problem. Dostałem zadanie, w środku coś jest. Zabawka piszczy, czyli żyje, więc naturalnie trzeba sprawdzić, co jest w środku. A potem po kilku minutach mamy salon. Trochę inny niż wcześniej. Trochę więcej materiału dekoracyjnego. Trochę mniej zabawki. I wtedy człowiek mówi, zniszczyłeś ją. Nie, to nie było zniszczenie. To było zakończenie. Proces został wykonany do końca. Misja zakończona. A najciekawsze jest to, że pies wcale nie jest z tego powodu smutny. On jest dumny, bo zrobił coś, co miało sens. I może to, co dla was jest zniszczeniem, dla psa jest po prostu realizacją jego natury. Bo pies nie udaje, nie analizuje, nie zastanawia się, czy powinien. On po prostu jest sobą i robi to, co podpowiada mu instynkt. Ale dobrze, bo jest jeszcze jedna rzecz, która dla psów jest absolutnie fascynująca. Jedzenie. To jest temat, który psy rozumieją perfekcyjnie, bez analiz, bez filozofii. Jest jedzenie, to się je. Koniec historii. Ale człowiek? Człowiek potrafi z jedzenia zrobić wydarzenie. Dostaje talerz, piękny, gorący, pachnący i nie je. Najpierw telefon, potem ustawianie talerza, światło, jeszcze jedno zdjęcie, jeszcze z tej strony, a jedzenie w tym czasie po prostu stygnie. A pies siedzi obok i naprawdę nie rozumie, co się dzieje, bo dla niego to wygląda tak. Masz jedzenie, nie jesz jedzenia, robisz zdjęcie jedzenia. Po co? A potem mówicie, trochę wystygło i pies myśli, to był twój wybór.
Ale to jeszcze nic, bo są sytuacje jeszcze ciekawsze. Człowiek bierze kęs jedzenia, za gorący, i nagle zaczyna się teatr. Machanie rękami, dmuchanie, dziwne dźwięki. I pies patrzy, jakby nie wiedział, czy to jedzenie, czy walka o przetrwanie. A rozwiązanie było bardzo proste. Poczekać chwilę. Ale nie. Człowiek wybiera dramat. I tu dochodzimy do czegoś ważnego. Psy mają przewagę. One nie komplikują. Widzą jedzenie, jedzą jedzenie i są szczęśliwe. A człowiek potrafi mieć wszystko przed sobą i nadal się zastanawiać, czy to właściwy moment. I może to jest coś, nad czym warto się zatrzymać. Bo czasem to, co najprostsze, jest dokładnie tym, czego potrzebujemy. Ale dobrze, bo teraz przejdziemy do czegoś, co jest jeszcze bardziej ludzkie. Zamartwianie się. Bo mimo tego wszystkiego, mimo tych naszych różnic, tego, że my, ludzie, komplikujemy, a psy upraszczają, jest jedna rzecz, która się nie zmienia. Relacja. Bo pies może nie rozumieć, dlaczego robisz zdjęcie jedzenia, zamiast je zjeść. Może nie rozumieć, dlaczego za 5 minut oznacza pół godziny. Może nie rozumieć, dlaczego martwisz się czymś, co jeszcze się nie wydarzyło. Ale rozumie coś znacznie ważniejszego. Rozumie ciebie, twój nastrój, twoje emocje, to, kiedy jesteś spokojny, a kiedy coś cię boli. I nawet jeśli świat człowieka jest dla psa czasem trochę dziwny, to jedno jest dla niego absolutnie jasne. Ty jesteś jego człowiekiem. I to wystarcza. Bo pies nie potrzebuje, żebyś był idealny. Nie potrzebuje, żebyś wszystko robił dobrze. Nie potrzebuje, żebyś miał zawsze rację. Potrzebuje tylko jednego. Twojej obecności, twojego czasu, twojej uwagi i tego, żebyś po prostu był obok. Bo dla psa to nie jest coś zwykłego. To jest wszystko. I może właśnie dlatego warto czasem spojrzeć na świat trochę bardziej jak pies. Prościej, spokojniej, bardziej tu i teraz. Zamiast analizować wszystko, po prostu być. Zamiast się martwić, czasem odpuścić. Zamiast odkładać, przeżyć ten moment. Bo bardzo często to, co najważniejsze, dzieje się właśnie teraz. Tu, obok ciebie. Czasem na 4 łapach. Śmiejemy się z was, z waszych nawyków, z tego, jak bardzo potraficie komplikować proste rzeczy. Ale prawda jest taka, że was kochamy. I nawet jeśli jesteście trochę chaotyczni, trochę zabiegani i czasem zupełnie niezrozumiali, to i tak jesteście naszym światem. Dbajcie o siebie, dbajcie o swoje psy i pamiętajcie, czasem nie patrzymy na was dlatego, że chcemy jedzenia. Czasem patrzymy, bo po prostu dobrze jest być blisko. I to wystarcza. Czyli moment, kiedy wychodzicie z domu. Dla was to tylko wyjście. Zakładacie buty, bierzecie klucze, telefon, kurtkę i mówicie: zaraz wracam. A dla psa to wydarzenie. To moment, który uruchamia wszystko. Bo pies widzi sygnały. Buty, coś się dzieje. Klucze, coś się dzieje. Kurtka, coś się dzieje. Czyli zaczyna się akcja. I wtedy pojawia się nadzieja. Może idę z tobą. Może to spacer. Może przygoda. Ale drzwi się zamykają. I nagle robi się cicho. To jest moment, którego wielu ludzi nie widzi. Bo kiedy wychodzicie, pies zostaje. I zaczyna się czuwanie. Najpierw sprawdza. Drzwi, okno, dźwięki. Czy wszystko jest w porządku? Potem czasem podchodzi do okna. Patrzy, nasłuchuje. A czasami kładzie głowę na parapecie i patrzy w dal. Jak w bardzo smutnym filmie. I gdyby ktoś go zobaczył, pomyślałby: to najbardziej dramatyczna scena dnia. Ale dla psa to jest prawdziwe. Bo dla niego to nie jest zaraz wracam. To jest rozstanie. Krótka nieobecność, która jest bardzo ważna. A potem drzwi się otwierają. Zapomniałem telefonu. I w tym momencie pies przeżył już wszystko. Tęsknotę, radość, powrót, ulgę, całą emocjonalną podróż. A ty? Po prostu wróciłeś po telefon. I może to jest coś, o czym warto pamiętać. Że dla psa twoja obecność to nie jest coś zwykłego. To jest wszystko. Bo mimo tego wszystkiego, mimo tych naszych różnic, tego, że my, ludzie, komplikujemy,
a psy upraszczają, jest jedna rzecz, która się nie zmienia. Relacja. Bo pies może nie rozumieć, dlaczego robisz zdjęcie jedzenia zamiast je zjeść. Może nie rozumieć, dlaczego za 5 minut oznacza pół godziny. Może nie rozumieć, dlaczego martwisz się czymś, co jeszcze się nie wydarzyło. Ale rozumie coś znacznie ważniejszego. Rozumie ciebie, twój nastrój, twoje emocje. To, kiedy jesteś spokojny, a kiedy coś cię boli. I nawet jeśli świat człowieka jest dla psa czasem trochę dziwny, to jedno jest dla niego absolutnie jasne. Ty jesteś jego człowiekiem i to wystarcza. Bo pies nie potrzebuje, żebyś był idealny. Potrzebuje twojej obecności, twojego czasu, twojej uwagi i tego, żebyś po prostu był obok. Bo dla psa to jest wszystko. I może właśnie dlatego warto czasem spojrzeć na świat trochę bardziej jak pies. Prościej, spokojniej, bardziej tu i teraz. Bo bardzo często to, co najważniejsze, dzieje się właśnie teraz. Tu, obok ciebie. Czasem na 4 łapach. I nawet jeśli śmiejemy się z was, z waszych nawyków, z tego, jak bardzo potraficie komplikować proste rzeczy, to prawda jest taka, że was kochamy. I zawsze będziemy. Bo jesteście naszym światem. Jeśli ten odcinek spędził z wami dobrze ten czas, zostawcie po sobie ślad. Łapkę, komentarz, cokolwiek, co pozwoli nam dotrzeć do kolejnych osób, które, tak jak my, kochają psy. Dziękujemy.